Witam dzisiaj po długiej nieobecności recenzja notatniku. Firma Kokuyo, jak tutaj widać, produkuje swoje notatniki pod marką Campus i pod tutaj tajemniczymi jakimiś symbolami. I ta 30 oznacza, że 30 kartek ma ten notatnik, czyli dość cienki, a format to 148 na 210 mm, czyli A5, jeśli dobrze przeliczam. Jest to taki typowo zeszytowy notatnik. Ma tutaj liniaturę, na górze takie miejsca na numer dnia, czy tam nazwę dnia i kolejne dni i godziny. Tutaj można sobie odznaczać. Mamy takie tutaj występy, które prawdopodobnie służą do pisania w pionie. Natomiast widać grzbiet cieniutki. W miarę dobrze notatnik się rozkłada. Linie są prawie od brzegu do brzegu. Jest ta górna czapa taka dość obszerna, bym powiedział. Nie wiem, czy aż tak wielka musi być, ale to pewnie zależy od tego, jak kto sobie planuje pracę na stronie. I tak to wszystko wygląda z daleka, a teraz z bliska widzimy, ta liniatura jest taka dość łagodna, ograniczenia z góry i z dołu mocniejsze. No i teraz wypróbuję tutaj kilka atramentów i innych przyrządów do pisania. Tu mam Herbin Eclat de Saphir, czyli szafir. I tutaj trochę namarzę więcej tego atramentu. To taka, powiedziałbym, FK bardzo gruba, dość obficie podająca atrament. A tu z kolei mamy słynny Penman Szafir. W tym pilocie tu akurat jest ten atrament i zobaczymy, jak z kolei ten atrament na tym papierze się będzie prezentował. Znowu tutaj troszkę nasmaruję więcej, troszkę docisnę i zobaczymy. Jeszcze może wypróbuję kawuzetowski atrament, który jest pełen drobinek. To Firecracker. Już kiedyś go recenzowałem, a tutaj też daję więcej tego atramentu. Te szklane pióro tutaj ma dość takie ostre zakończenie. Nie wiem, czy nie przeciąłem tego papieru dociskając. No jeszcze na koniec, żeby także wypróbować coś innego, to tutaj mam ołówek, w którym wkład twardości B jest. To oczywiście Pilot S30, ten ołówek, jakby kto pytał. No i na koniec tradycyjnie wkład długopisowy. Tutaj zobaczymy, jeszcze wszystko schnie, ten Firecracker zwłaszcza. Tak jak mówiłem, na koniec jotterowski wkład i troszkę tutaj posmaruję, żeby zobaczyć, jak sobie papier z tym poradzi. No, już chyba wysechł Firecracker. Troszkę te drobinki widać, nie za bardzo, widocznie nie za mocno zamieszałem atrament, bo stał dość długo, ale nie ma żadnego pajączkowania, więc jak na razie dobrze. Dwa pierwsze atramenty nie przebijają. Firecracker właściwie też nie, tylko tu na dole, gdzie tak więcej smarowałem, to jak się obawiałem, mogłem uszkodzić papier, bo wydaje mi się, że to jest bardzo dobry papier do atramentów, także tutaj on się sprawdził w 100%. Można powiedzieć, ciekawie widoczne są na nim kolory i faktura pozwalająca także na posługiwanie się ołówkiem. Tak więc wszystko to dobrze się prezentuje. Kolejna marka japońska, która nie zawodzi miłośników piór wiecznych, a więc śmiało mogę polecić tę markę, zwłaszcza, że jak wszedłem na stronę, gdzie te notatniki Campus są prezentowane, to widziałem, że do wyboru jest prawie 250
50 rodzajów notatników. Oczywiście częściowo zależne to jest od rodzaju koloru, oprawy, grubości, ilości kartek i formatu. Także jest z czego wybierać, więc polecam. Do usłyszenia.